Skoro mamy już odblokowaną noc 6, to pora zakończyć to wszystko w tym odcinku. Jestem ciekaw, jakie twisty pojawią się w tej nowej nocy. Skoro znaleźliśmy specjalny kod do komputerka, można fajnie się bawić, możesz skopiować i wkleić to samo hasło z automatu, ale też możesz je po prostu pamiętać i wpisywać szybciej. Ma tylko duże litery i cyfry, więc jest bardzo proste do ogarnięcia. Ale tak czy tak, jest trochę łatwiej zacząć ten poziom. Nocy jak noc, nie wygląda jakby coś szczególnego się zmieniło. Przeciwnicy są tacy sami, poziom trudności jest jaki jest, ale no na pewno jest tutaj coś więcej, bo w końcu to jest specjalna noc, którą musieliśmy odblokować w ukryty sposób. Po coś nam to specjalne hasło było i coś powinno się zmienić. Choć póki co jest jak jest. Na pewno coś się stanie. W każdym momencie może zacząć jakiś niesamowity twist. Zaraz wszyscy znikną, zacznie się jakiś specjalny boss fight jak we FNAF 4. Końcówka wyszła niesamowicie na styk. Prądu siadł, wszystko się rzuciło. Nie ściągam maski, bo chyba by mnie 860 w tym momencie dobił. Myślałem też, że jak plaga mi zamrugał światłem, to coś się aktywuje, ale okazało się, że nie. Betoniesz już wentylacji i nagle, na szczęście, koniec. Mamy 6 aim, ale coś wciąż jest bardzo nie tak. Gratulacje, przegrałeś. Noc 6 póki co wygląda trochę zniechęcająco, bo była taka sama jak każda inna. Ale właśnie dlatego przegraliśmy, bo trzeba ją przejść w poprawny sposób. Jeszcze wszystkie sekrety nie zostały rozwiązane. Bo musimy zadać sobie bardzo proste pytanie, po co jest to nowe hasło? Dlaczego odblokowuje noc 6? Czy jest jakiś specjalny sposób, w który powinniśmy tego hasła użyć? Żeby ogarnąć takie rzeczy, to bardzo polecam cofnąć się do poprzednich nocy, kiedy jeszcze za dużo przeciwników nie ma, żeby poeksperymentować z tym hasłem. Wydaje mi się, że w wersji 1.0.0 właśnie był taki problem, że wszystko działało wyłącznie podczas nocy 6, ale teraz już tak nie jest. Możemy włączyć noc 2 i tam się bawić z komputerem. Bardzo ważna wskazówka związana z nowym hasłem to fakt, że jest to hasło poziomu 5. Zwyczajne daje zaledwie uprawnienia poziomu 2, a więc to nie jest po prostu jakieś fajne hasło, które można sobie zapamiętać. Daje ci wyższe uprawnienia i właśnie temu musimy się przyjrzeć i zrozumieć. Dostajemy nową komendę run. Taka typowa do włączenia jakiegoś programu. Dostępny jest tylko jeden program i nazywa się Power Manager. Tutaj trochę martwię się o przeciwników, ale no... Po wszystkim co do tej pory widzieliśmy, to prawie jakby ich w ogóle nie było. Mimo wszystko boję się trochę, żeby ich za bardzo nie zlekceważyć i nie zginąć, ale no noc druga jest niesamowicie spokojna w porównaniu do następnych. Power Manager, czyli zarządzanie energią, to specjalny program, który możemy znaleźć na drugim monitorze tuż obok biblioteki. Wygląda zupełnie nie z tego świata w porównaniu do wszystkiego innego w tej grze, więc na chwilę się nad nim zastanówmy. Jest tutaj cała placówka SCP, w której jesteśmy, 5 poziomów, a każdy z nich jest pełen punktów do wciśnięcia. Te wszystkie komponenty to działające urządzenia w budynku, chyba wyłącznie światła, kamery i windy. Sprawdzenie help pokazuje nam, że mamy w tym programie dwie różne komendy do wyboru. Komenda do aktywacji i dezaktywacji komponentów w placówce. Mając hasło poziomu 5 zyskujemy dużą kontrolę nad całym budynkiem. Trzeba tylko ustalić, co powinniśmy z tym fantem zrobić. Jaki obrót wydarzeń pomoże nam w czymkolwiek. Tutaj warto jest wrócić do fabuły gry, bo większość osób zgadła rozwiązanie lub znalazła odpowiedź na internecie, ale wydaje mi się, że fabuła tworzy dosyć prosty ciąg wydarzeń. Gra opowiada o całym tym programie The Endurance. Jako pracownik klasy D jesteśmy źle traktowani, najwyraźniej siedzimy w izolatce, więc nagle dostajemy nadzieję na poprawę warunków. Zostajemy jednak wykorzystani za darmo. Dlatego właśnie noc 6 przeciwstawia się nocy 5. Dostaliśmy kopa, więc pora się odpłacić. Nie mamy już nic do stracenia, a dostaliśmy nowe zabawki. Co można więc zrobić z energią w placówce? Na pewno moglibyśmy się zemścić i wyłączyć wszystko, ale no lepiej jest poprawić swoje warunki, niż zabrać wszystkich ze sobą do grobu. Mamy dostęp do samego szczytu placówki, do poziomu A. Możemy więc uciec z tego miejsca.
Wydaje mi się, że to w miarę prosty koncept, choć może nieoczywisty, kiedy nie wiesz jeszcze co zrobić. Ciężko się wczuć w emocje nieznanego protagonisty, ale po fakcie wszystko robi sens. Nie uważam, że ten sekret był zbyt trudny, bo Noctusa została pokonana w pół dnia. Trzeba trochę posiedzieć w Power Managerze, poeksperymentować, a wszystko zaczyna mieć sens. Dlatego teraz przejdźmy tą noc. Na moim gameplayu nałożyłem sobie pewne ograniczenie, w ogóle nie patrzę się na kamery, bo było zarzucone, że w grze jest błąd, który pojawia się tylko wtedy, jeżeli w ogóle nie podniesiesz kamery. Ten filmik to argument za tym, że wszystko działa dobrze w tym temacie co najmniej. Problemem nocy 6 jest fakt, że musimy włożyć masę czasu w Power Manager. Robimy wszystko, co robiliśmy już wcześniej. Betoniarz, doktor, kółko i krzyżyk, drzwi, maska, latarka, wentylacja. A teraz musimy przez większość czasu patrzeć jeszcze w komputer. Bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia naraz. Ale ten program jest dla nas utrudnieniem, ale także i ułatwieniem. Bo jak już ustaliliśmy, można włączyć masę komponentów, w tym windy, które służą Pladze i betoniarzowi, żeby się do nas dostali. Możemy ich całkowicie zablokować i dzięki temu nie musimy się patrzeć na kamery już w ogóle. Wciąż dobrze jest spojrzeć na kamery na start, bo betoniarz szybko zasuwa. Jeżeli zjechał windą zanim ją wyłączymy, to już go nie powstrzymamy. Podobnie z Plagą. Dlatego trzeba się z tym bardzo śpieszyć. Czego jeszcze nie powiedziałem o panelu zarządzania energią, to, że musimy tutaj zarządzać energią. Nie jest to takie proste, że przeklikamy i włączymy wszystkie windy i do domu, bo zużycie energii w całej placówce na start trzyma się mniej więcej na poziomie 90%. Każda aktywowana winda zjada prąd, więc musimy wyłączyć kilka komponentów, zanim weźmiemy się za włączanie innych. Zablokowanie plagi betoniarza trochę pomaga, ale musimy pamiętać, że windę do góry będziemy musieli znów tak czy tak włączyć. Sam panel jest całkowicie losowy. Nie możesz sobie spisać ID komponentów do notatnika, bo zmieniają się one z każdym podejściem. Zmienia się też zużycie. Niektóre komponenty zjadają mało i nie warto ich ruszać, a niektóre mogą wyciągnąć nawet z 5%, więc właśnie takie trzeba znaleźć i wyłączyć. Ważne tylko, żeby przypadkiem nie włączyć światła we własnym biurze, bo my też tam jesteśmy. Sam się na to złapałem, a to rujnuje podejście. Ale noc 6 wciąż jest ciężka, nawet jeżeli rozumiesz te zasady. To dlatego, że połowa wypracowanych refleksów idzie do kosza. Trzeba robić coś zupełnie innego i spożytkować czas na Power Manager. Jeżeli ktoś pisze na klawiaturze powoli, to też może być duży problem, bo ta gra niestety wymaga takich umiejętności. Ten tryb był zbalansowany w taki sposób, żeby zwykli śmiertelnicy mogli go przejść, ale wciąż nie jest jakiś prosty do ogarnięcia. Polecam nie poddawać się, bo po paru podejściach się rzeczy wyćwiczy. Szybkie korzystanie z klawiatury to w naszych elektronicznych czasach też bardzo użyteczna umiejętność, także tak. It worked! I can finally get the hell out of here! I have stayed in this cursed place for far too long.
how to deal with these creatures. But all it takes is one slip. One mistake. And I'm gone. I've been risking my life for years. I'm not afraid to risk it. One last time. Zakończenie dosyć mocne, fajne. Jak mówiłem, placówka gnębi pracowników klasy D i taki oto pracownik korzysta z tego, co ma, żeby uciec. Zakończenie jest pozostawione mocno pod znakiem zapytania, bo widzimy tego snajpera. Celuje on w stronę naszej protagonistki. Ciężko jest stwierdzić, czy jej się... O, patrzcie, tutaj. Tutaj jestem w napisach, tutaj właśnie. Widzicie? Tutaj. Ciężko stwierdzić, czy protagonistka przeżyła. Otwarte zakończenie. Nawet jeżeli ucieknie snajperowi, to jej historia pewnie dopiero się zaczyna i będzie musiała ukrywać się przez całe życie. Ale no, sama to powiedziała. Życie w placówce składało się wyłącznie z ryzyka. Klasa D każdego dnia może zostać narażona na śmierć. Niesamowite, że ona przesiedziała tutaj całe lata. Ale teraz nie ma zupełnie nic do stracenia, próbując uciec z tego miejsca. Tak się kończy SCP The Endurance. Oczywiście nie jest to koniec całego kontentu, bo wiemy, co każda FNAF gierka ma w zanadrzu. Ale to koniec historii. Według mnie jest bardzo fajna, lekka, ma swoje znaczenie, ale też nie próbuje być 10 rzeczami naraz. Wszystko bardzo bezpośrednio zmierza od jednego punktu do następnego. Pamiętam wiele komentarzy, że gra wygląda tak sobie, dlatego żałuję, że Pocket Dimension nie pokazałem w pierwszym odcinku. Bo choć podstawowa gra jest taka dosyć zwyczajna, to jest bardzo dużo drobnych elementów i szczegółów, które wyróżniają ten projekt. Specjalne zakończenie, samo granie w kółko i krzyżyk z grymaszącą sztuczną inteligencją. To wszystko jest naprawdę genialne. Jako że to pierwsza kompletna gra Elevena, to już się okazało, że dużo rzeczy można było zrobić lepiej. Dużo rzeczy jest poprawianych, ale to wciąż całkowicie spoko. Ważne doświadczenie na przyszłość. Ja sam będę zupełnie inaczej patrzył na beta testing, jeżeli coś takiego pojawi się następnym razem. Tak czy tak, ogólnie Noc 6 przeszedłem w 2 minuty 38 sekund. Za pierwszym podejściem będzie pewnie znacznie dłużej, a jak ktoś wolno pisze, to będzie ciężko pracował nad tym, żeby się wyrobić przed godziną 6. Ale jak siedzicie na serwerze Elevena, to mogliście widzieć, że dookoła Nocy 6 zbudował się mały speedrunning community. Noc 6 została pokonana w 33 sekundy, ale to było ekstremalne podejście z dobrym RNG, skopiowanymi komendami, zapamiętaniem kilku ID naraz. Strasznie niesamowite podejście. W takim przypadku to nawet nie trzeba zamykać windy, plagi czy betoniarza, bo to opuścisz budynek, zanim oni w ogóle będą mogli spróbować się do ciebie zbliżyć. W grze zostaje więc już tylko Custom Night typowa 8.20, którą mogliście już kojarzyć z innych gier. To jest jedno z rzadszych Custom Nightów, bo pojawia się tutaj tabelka najlepszych graczy, leaderboardsy. Widzicie, ja w tym momencie jestem na pozycji... Co ważne wiedzieć w tym momencie, tajemnicza statystyka, która wcześniej nie została pokazana, mówi o ilości AI, które zostały podniesione przez Spaghetti. Właśnie tak to działa. Kiedy wpuścisz go do środka, to on powoli będzie sprawiał, że poziom trudności zacznie rosnąć. I wiedzcie jedną rzecz, AI 20 to nie jest limit SCP Spaghetti, więc bardzo dużo może się tutaj wydarzyć. W ten sposób w pewnym sensie dostajemy łatwiejsze 8.20 i trudniejsze 8.20. Chcesz się naprawdę wykazać? Dobrze. Nie blokuj SCP-066 wejścia do biura, bo to już wtedy nie będzie 8.20. Po wygranej nocy dostajesz informację, jak bardzo się to AI podniosło. A żeby było jasne, jeżeli planujesz mierzyć się z leaderboardcami, to absolutnie musisz pozwolić SCP-066, żeby spowodował piekło w twoim podejściu. Dużo się można tutaj bawić. Na tym filmiku niestety nie pokażę wam zwycięskiego podejścia, no bo jak można się domyślać, najtrudniejszy tryb jest trudny. Tłumaczyłem już, jak ta gra jest łatwa z perspektywy doświadczonego gracza, co nie? Także no, jest łatwa z perspektywy gracza, który nie przeszedł 8.20. Muszę się za to wziąć w pełni w najbliższym czasie, bo bardzo dawno temu bawiłem się z tym trybem. Przeszedłem 8.15, a w tamtych czasach to gra była trochę inaczej zbalansowana. Nieśmiałek dostał w pewnym momencie dużego buffa, bo z początku nigdy nie wchodził do naszego biura na przykład. Był tylko na kamerach. Był też taki twist, że Michu mógł nas zabić po jakimś czasie, jak już wystarczająco długo na komputerze siedział. Różne nerfy, różne buffy, rebalansy miały tutaj miejsce. Ogólnie taka ciekawostka. Jeśli miałbym porównywać 8.20 z The Endurance do czegokolwiek innego, to najbliżej mu chyba do The Ultimate Custom Night. Ale nie mam tutaj na myśli, że gra jest aż tak trudna. Do najłatwiejszych nie należy, jasne, ale z mojego własnego doświadczenia to nawet FNAF 2 jest cięższy. Częścią wspólną między 5020 a The Endurance to jest to, że dużą ilość czasu na start spędzamy na przygotowanie się do wszystkiego. Włączasz komputer, ogarniasz SCP-183, windy, wentylację. Sporo rzeczy jest do zrobienia na start i przetrwanie pierwszej godziny jest według mnie pierwszą górką do przeskoczenia.
Potem jest łatwiej, bo wchodzisz w taki typowy loop z poprzednich nocy, choć wciąż trzeba ciężko pracować, żeby nikt cię nie dopadł. Dlatego mówię, jest faza przygotowania i jest też cała reszta. W ten sposób The Endurance jest podobny do Ultimate Custom Night na najwyższych poziomach trudności. Żaden inny oficjalny FNAF nie miał czegoś takiego. FNAF 1 od razu idziesz na konkretne kamery, FNAF 2 od razu idziesz do marionetki. Jeżeli ponaciągać parę rzeczy, to można powiedzieć, że we FNAF 3 jest jakieś przygotowanie się, ale to zupełnie inny rodzaj rozgrywki. FNAF 4 to zwyczajny loop, SL Custom Night i FFPS to też od początku do końca robisz to, co robisz. A w takim Ultimate Custom Night jest zbieranie monetek. Jest przeskoczenie przez wszystkie zestawy kamer, żeby zrzucić blokady, lury i inne tego typu rzeczy. Strategia na finalny tryb zazwyczaj każe ci kupić pluszaka i potem patrzy się na jedną konkretną kamerę. Ale no cóż, nie będę wam pokazywał w nieskończoność moich przegranych podejść, bo jest ich dużo. Miałem nadzieję, że do trzeciej przynajmniej się wyrobi, ale tak średnio mi wszystko szło w praktyce. Cieszę się, że ta gra ostatecznie wyszła, bo to nie jest pierwsza sytuacja, w której widzę, jak gra przechodzi przez lata bardzo powolnego developmentu, zwłaszcza jeżeli mówimy o FNAF fangamach. Ale w moim przypadku to pamiętacie, że ja na przykład pracuję nad Half Past 11? Tak, ta gra wciąż istnieje i mam ogromną nadzieję, że będzie coś gotowego na przyszły rok, ale nie mam żadnego dobrego foody, żeby cokolwiek na ten temat obiecywać, niestety. No dzisiaj to tyle i to ostatni odcinek z The Endurance. Może wrzucę nagranie bez komentarza z trybu 8.20, jak już go przejdę, ale niczego nie obiecuję póki co. Dziękuję wam za oglądanie tej serii i do zobaczenia w następnych filmach.